Mamy rok 1514, nad Polską i Litwą zawisła potężna groźba. Moskwa oraz zakon krzyżacki zawierają sojusz skierowany przeciwko naszym państwom. Wkrótce konflikt nabiera tempa, gdy polskie wojska potoczno w roku 1514 odnoszą duże zwycięstwo, w ten sposób osłabiając antypolski sojusz. Następnie udana dyplomacja Zygmunta na zjeździe wiedeńskim w roku 1515 owocuje zawarciem porozumienia z cesarzem Maksymilianem I, który wkrótce odetnie się od Moskali. Ale to wcale nie znaczy, że krzyżacy rezygnują ze swoich agresywnych planów. Już 2 lata później, w roku 1517, Moskwa i podobnie zakon zawierają następny traktat. W tamtym czasie zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego jest już znacznie osłabiony walkami z Polską oraz Litwą i wtedy to wielki książę moskiewski Wasyl III zobowiązuje się dostarczyć Albrechtowi Hohenzollernowi środki na zaciąg kolejnej armii. Jak doskonale widzimy, nasi sąsiedzi spiskują przeciwko nam. Na szczęście w tamtym czasie i wojska polskie oraz litewskie prowadzą swoje działania. Wyprowadzane są kontrataki w kierunku Wielkich Łuków oraz Toropieca, a litewskie siły uderzają na Siewierszczyznę, wspierane przez Tatarów krymskich, czego owocem są układy zawarte we wcześniejszych zwycięskich bitwach Królestwa Polskiego oraz Litewskiego z Tatarami, m.in. po bitwie w roku 1512 pod Wiśniowcem. I w międzyczasie, gdy rozgorzały walki i toczy się wojna polsko-moskiewska, pojawi się bardzo duże niebezpieczeństwo ataku właśnie ze strony krzyżowców, które mogłoby skutkować tym, iż musielibyśmy walczyć na 2 fronty, co z pewnością skończyłoby się katastrofą. W ten sposób dochodzimy do roku 1520 i do bitwy pod Pasłękiem. A kolejne rozgorzałe starcie zbrojne Polski na kolejnym froncie z zakonem krzyżackim wkrótce będzie decydować o przyszłości całych Prus królewskich oraz książęcych. I w tym właśnie roku hetman wielki koronny Jan Firlej przybywa pod sam Pasłęk, aby zdobyć to strategiczne miasto i samą twierdzę krzyżowców. I to właśnie w tym miejscu dojdzie do jednej z najważniejszych batalii zimowej tej kampanii. I oprócz tego, że było to bardzo znamienite starcie w tamtym czasie podczas tamtych zmagań, to pojawia się tutaj, myślę, bardzo mało znany dla Was epizod husarii, kiedy to była jeszcze lekką jazdą i to właśnie ona pomiędzy formacjami innych wojsk przyczyniła się do rozgromienia armii krzyżowców. I tak 17 stycznia rzeczonego roku polskie wojska rozbijają obóz na południowy wschód od Pasłęka między 2 wioskami Rogajny i Gołąbki. A już następnego dnia wielki mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzoller podejmuje próbę ataku, co ma skutkować rozbiciem niebezpiecznych sił zgromadzonych pod twierdzą oraz miastem. Krzyżacy w tym celu organizują 1000 piechoty i 300 konnych, ale na szczęście polscy zwiadowcy zauważają ruchy przeciwnika. Nasz hetman w tym momencie postanawia wyjść tym planom naprzeciw i po wstępnym rozpoznaniu przeprawy na niezamarzniętym i bagnistym strumyku polskie chorągwie zaczęły obchodzić krzyżaków od jednego ze skrzydeł, a konkretnie od prawego. Nie umniejszając zasług oczywiście w tamtym czasie polskiej husarii oraz innych formacji zbrojnych, chłopska piechota zakonna nie była tak naprawdę w stanie stawić czoła przeważającej liczebnie jeździe zaciężnej i po tym oto uderzeniu zaczęła się wycofywać w kierunku Pasłęka, na czele z samym wielkim mistrzem. I tylko chyba duże szczęście pomoże mu w tym, iż pieszo przedostanie się on za mury twierdzy. Widząc beznadziejność tej sytuacji, utratę sprzętu wojennego oraz straty w piechurach krzyżackich, już następnego dnia Albrecht wraz z jazdą pod osłoną nocy, można powiedzieć, że chyba jak tchórz, ucieka do Braniewa. Ale mimo to samo miasto i zamek Pasłęcki otrzymują bardzo ważne wsparcie, by mogły nadal stawiać opór i kontynuować walkę, co chyba też nie najlepiej świadczy o polskich wojskach oblegających to miejsce. I chyba sam hetman Firlej, mając tego świadomość, wkrótce otoczy miasto od południowego wschodu i zachodu, zacieśniając oblężenie
i blokadę. W ten sposób Polacy teraz mają pod kontrolą drogę do Elbląga i Gdańska, równocześnie otrzymując stałe dostawy z tamtych miejsc. Pamiętajmy też w tym momencie o jednym. Jest środek zimy, a zimy w tamtym czasie były znacznie surowsze aniżeli teraz. Nasze wojska rozłożone w namiotach i różnych chałupach niestety łupią okoliczne wsie w poszukiwaniu żywności, a same działa polowe co prawda prowadzą ostrzał, ale jest on koszmarnie nieskuteczny i wadliwy. I cała ta lekka artyleria w istocie rzeczy nie była w stanie wyrządzić większych szkód murom miejskim, a krzyżacy nadal bronili się i czekali na wsparcie. Taki stan rzeczy przeciągnie się do 10 lutego, gdzie bardzo surowa zima roku 1520 da się we znaki wojsku, które będzie musiało się zmagać z brakiem żywności, paszy dla koni, a co chyba jeszcze bardziej istotne, pieniędzy. I w ten oto sposób samo oblężenie zamiast zacieśniać się, staje się coraz bardziej luźniejsze. Zmagania tutaj przeciągają się, a w marcu krzyżacy wydają się triumfować, ponieważ docierają do nich w końcu posiłki z Braniewa pod postacią żywności oraz prochu. Ale sam Firlej również nie da tak łatwo za wygraną i w kolejnym miesiącu kwietniu roku 1520 pod Pasłęk powraca on z nowymi siłami, ale tym razem już z ciężką artylerią. Pojawiają się oddziały z Kwidzyna, Elbląga, Torunia, również posiłki litewskie i w końcu tatarskie. I całe oblężenie zaczyna się raz jeszcze od początku. I po raz drugi w tym przypadku pojawia się nasza husaria, bo to właśnie ona w towarzystwie Litwinów oraz Tatarów odetnie właśnie drogę do Królewca, co znacznie przyczyni się do zbliżającego się dużymi krokami sukcesu oblężenia pod Pasłękiem. I po dotarciu tutaj ciężkich dział z Elbląga 20 kwietnia rozpoczyna się kolejny ostrzał murów. Ta akcja będzie decydującym akordem parumiesięcznej batalii pod Pasłękiem, ponieważ tym razem ostrzał z ciężkiej artylerii szybko burzy mury tego miasta i 28 kwietnia polska piechota zdobywa wreszcie jedną z miejskich baszt, a w końcu załoga krzyżacka, obawiając się generalnego szturmu, poddaje się bardzo łatwo następnego dnia. I tak 29 kwietnia około 300 zaciężnych krzyżackich żołnierzy zostaje wziętych do polskiej niewoli, a miasto ostatecznie wpada pod naszą kontrolę. Zdobycie Pasłęka było kluczowym sukcesem zimowo-wiosennej kampanii w tamtym czasie. Sukces polskiej artylerii oblężniczej potwierdził jej rolę na pruskim teatrze wojny, a hetman Firlej udowodnił, że nawet w trudnych warunkach zimowych, zmagając się z wieloma problemami, potrafi skutecznie dowodzić naszą armią. Chociaż walki będą się toczyć jeszcze przez jakiś czas, to wkrótce cała wojna z zakonem krzyżackim zakończy się 4-letnim rozejmem podpisanym w Toruniu dnia 5 kwietnia roku 1521, gdzie też w międzyczasie, rok wcześniej, zmagaliśmy się przecież z najazdami moskiewskimi. Wracając jednak do samej sprawy krzyżackiej, był to oczywiście tylko układ tymczasowy, który nie rozwiązywał wcale głównych sporów między Polską a zakonem, ale z pewnością w praktyce wyznaczył ostateczny koniec znaczącej aktywności militarnej krzyżaków na naszym terenie. Na mocy rozejmu w Toruniu krzyżacy zachowali swoje ziemie w Prusach książęcych, co możemy uznać za minus, ale z drugiej strony Polska utrzymała wpływ w Prusach królewskich, które i tak nominalnie wcześniej były już włączone do korony w wyniku drugiego pokoju toruńskiego w roku 1466. I w trakcie trwania tego rozejmu obie strony miały utrzymywać status quo. Wojna z lat 1519 do 1521 znacząco już osłabiła zakon krzyżacki pod względem militarnym i gospodarczym. Krzyżacy ponieśli ciężkie straty w ludziach i sprzęcie, a ich zdolność do prowadzenia dalszej wojny została już wyczerpana. I w istocie rzeczy nie byli już w stanie rywalizować z Polską na polu bitwy,
a ekonomicznie Prusy książęce, które były bazą zakonną, zostały zniszczone przez polskie wyprawy wojskowe poprzez różnego rodzaju rabunki, grabieże oraz, nie zapominajmy o tym wcale, floty kaperskie, które dokonywały blokad handlowych. Zakon krzyżacki jest już tylko cieniem dawnej potęgi, a jego przyszłość zależała już tylko od wsparcia zewnętrznego Cesarstwa Niemieckiego, czy też właśnie Księstwa Moskiewskiego. I w roku 1525 Albrecht Hohenzollern, widząc upadek swojego państwa i jego niemożność do utrzymania faktycznej niezależności, postanowił całkowicie porzucić życie zakonne, przekształcić Prusy książęce w świeckie księstwo podległe Polsce, przyjąć luteranizm i złożyć hołd królowi Zygmuntowi Staremu. I tak oto w ten sposób w roku 1525 doszło do hołdu pruskiego w Krakowie. I w ten sposób zakon krzyżacki przestaje istnieć na terenie Prus książęcych, a państwo zakonne staje się pierwszym na świecie państwem luterańskim. Jednocześnie powoduje to umocnienie pozycji Polski w regionie, zwiększając jej prestiż i wpływy w tym miejscu, co na następne 200 lat zapewniło naszemu państwu kontrolę nad tym strategicznym terytorium nad Morzem Bałtyckim. Równocześnie osłabiamy w ten sposób Cesarstwo Niemieckie, które w końcu traci możliwość wspierania swojego przyczółka w tym rejonie. Mamy też tutaj oczywiste minusy, bo tak naprawdę pokój ten oraz hołd nie rozwiązuje konfliktu między tymi nacjami raz, a dobrze i na zawsze. Zwycięskie oblężenie Pasłęka wsławiło również naszą lekką jazdę, husarię, a cała wojna polsko-krzyżacka była konfliktem, który ostatecznie przypieczętował upadek zakonu krzyżackiego jako znaczącej siły w Europie. I chociaż ostatecznie nigdy nie zwyciężyliśmy korporacji zakonnej, to z pewnością odnieśliśmy tutaj zwycięstwo polityczne, doprowadzając do sekularyzacji Prus książęcych, hołdu, które w konsekwencji trwale zmieniły układ sił w Europie w dobie nowożytnej, w rejonie Europy oczywiście środkowej. To był film o wielkiej historii, o wielkich wydarzeniach, które na zawsze już wpłynęły na naszą rzeczywistość, ale miały swoje miejsce dawno temu w przeszłości. To wszystko miało wielkie znaczenie, tak samo jak i dla mnie wasze komentarze mają ogromne znaczenie. Zatem zachęcam was do umieszczania ich pod tym filmem. Na dzisiaj to już wszystko. Subskrybujcie, udostępniajcie. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.